znajduje się w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, w południowej Wielkopolsce, dokąd w październiku 1829 roku na zaproszenie księcia Antoniego Radziwiłła dotarł Fryderyk Chopin. Kompozytor spędził tu 10 beztroskich dni. W pobliskim otoczeniu, prócz księcia, znalazła się także jego żona, Luiza Pruska, oraz 2 córki, Wanda i Eliza. Już z naszego poprzedniego spotkania wiemy, że właśnie tutaj Chopin z myślą o księciu wiolonczeliście i jego 17-letniej córce skomponował swojego jedynego poloneza na wiolonczelę i fortepian. Być może w tym miejscu dopracował także fragmenty tria fortepianowego, które poświęcił księciu Radziwiłłowi. No właśnie. O księżniczce Wandzie co nieco wiemy, ale jej starsza, 26-letnia siostra Eliza także była zainteresowana Fryderykiem. Eliza podobno pięknie śpiewała, była też bardzo utalentowana plastycznie i to jej zawdzięczamy 2 ołówkowe podobizny Chopina. Chociaż Chopin Elizy nie uczył gry na fortepianie, z nią także spędzał sporo czasu. Przygrywał jej zapewne różne utwory. A najbardziej przypadł jej do gustu, ale najpierw oddajmy głos kompozytorowi. Relacjonując swój pobyt w Antoninie, 14 listopada 29 roku napisał do przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego: nie mogłem się wymówić księżniczkom od przysłania im poloneza mojego F minor, który zajął księżniczkę Elizę. Proszę cię więc, przyszlij mi go najpierwszą pocztą, bo nie chcę być poczytanym za niegrzecznego, a z pamięci pisać nie chcę. Bo bym inaczej może napisał, aniżeli jest w istocie. Możesz sobie wystawić charakter tej księżniczki? Kiedy i co dzień tego poloneza grać musiałem? I nic tak nie lubiła, jak to trio As-dur. Możesz sobie wystawić charakter tej księżniczki, kiedy jej co dzień tego poloneza grać musiałem i nic tak nie lubiła, jak to trio As-dur. Czy to znaczy, że Chopin ją chciał skrytykować, czy raczej skomplementować? Jak pan sądzi? Chyba jednak skrytykować. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tym konkretnym polonezie trio, czyli część środkowa, jest tak naprawdę dość mało charakterystycznym i tak naprawdę konwencjonalnym fragmentem w porównaniu do części głównej, która jest bardzo interesująca i można powiedzieć też trochę nowatorska, jeśli chodzi o wiele rozwiązań, to niewątpliwie tak być musiało. Zresztą zestawmy sobie te 2 fragmenty i wtedy będzie to bardzo dobrze widać. Polonez zaczyna się od wstępu, który jest właściwie taką elegią. Właściwie nie wiadomo nawet, czy to jest polonez. Mało tutaj rytmu, jest melancholijna melodia. Przypomina troszeczkę polonezy Chopina z okresu paryskiego, czyli późniejszego. I tutaj taki fragment dialogujący prawej z lewą. Nietypowe zakończenie w piano, mezza voce. A teraz to trio.
Rzeczywiście, można powiedzieć, nic specjalnego, tak. Tak, nie można odmówić pewnej urokliwości tej melodii, ale jest ona w takim guście epoki. Ale piękne przecież to. Tak, jest to ładne, ale właśnie naznaczone takim sentymentalizmem i podobało się to Elizie, myślę, głównie z tego powodu, że mamy tutaj tak naprawdę taki fragment bliski polonezom, które wówczas były popularne na salonach. I grywano bardzo często. Były one autorstwa m.in. Ogińskiego czy Marii Szymanowskiej. Zresztą tutaj w tym fragmencie mamy taką charakterystyczną kadencję polonezową, którą znamy najlepiej chyba z poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego Pożegnanie Ojczyzny. Pożegnanie ojczyzny, tak. To jest u Ogińskiego, a tak jest u Chopina. I właśnie ten zwrot kadencyjny jest taką cechą, po której poznawano polonezy, poza rytmem oczywiście, który faktycznie w tym polonezie Chopina nie jest aż taki oczywisty. Słuchając fragmentu głównej części poloneza F-moll, można odnieść wrażenie, że jesteśmy świadkami intymnej, czasem afektowanej rozmowy dwojga zakochanych ludzi. W tym fragmencie, prawda, tutaj, tym takim dialogującym, dokładnie, mamy tutaj głos w lewej ręce, który jakby ma swoją odpowiedź w sopranie przez cały ten odcinek. No, ale to dziwne, bo jeżeli relacja Chopina była dość precyzyjna, to dziwne, że Eliza na ten fragment w ogóle nie zwracała uwagi. Tak, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dla Elizy ten moment był tak naprawdę bardzo, bardzo trudny w jej życiu. Parę miesięcy przed przyjazdem Chopina do Antonina był tutaj książę Wilhelm Hohenzollern, który przyjechał specjalnie po to, żeby oświadczyć księżniczce oraz Antoniemu Radziwiłłowi, że niestety nie może pojąć ją za żonę, ponieważ jego rodzice się na ten związek nie zgadzają. Był to podobno dość duży cios dla ich obojga z tego powodu, że jeśli relacje oczywiście są prawdziwe, oni tak naprawdę mieli się ku sobie, czyli tak naprawdę się kochali. I prawdopodobnie również dla Wilhelma była to traumatyczna chwila. Zresztą Wilhelm jako późniejszy cesarz, współtwórca potęgi II Rzeszy niemieckiej, spędził całe swoje życie z osobą, której nigdy nie pokochał. I wydaje się, że dla Elizy był to również duży wstrząs, który spowodował, że popadła w tak zwaną melancholię, z której już się nie podźwignęła do końca życia. Niektórzy nawet twierdzą, że przyczyniła się ona do jej przedwczesnej śmierci w wieku około 30 lat. Można wnosić, że polonez F-moll mógł tu w Antoninie przywoływać reminiscencje czułych i bolesnych zarazem ostatnich chwil Radziwiłłówny i Hohenzollerna. Nie możemy tego wykluczyć. Nie możemy tego wykluczyć. Oczywiście nie wiemy, czy Chopin o owym fakcie wiedział, ponieważ Antoni Radziwiłł był postacią, która bardzo szczegła prywatności swoich córek. Z drugiej strony jednak to był fakt, którego nie dało się ukryć. Także To było zbyt głośne i oczywiste, więc wydaje się, że być może właśnie z tego powodu, osobistego powodu i związku tego utworu z tym faktem Chopin nie zdecydował się nigdy na jego publikację. melancholijny polonez F-moll pozostaje w cieniu późniejszych arcydzieł Chopina. Ale zarazem dzięki swojej złożonej harmonice i wymykaniu się klasycznej symetrii stanowi już zapowiedź pierwszych wielkich polonezów Fryderyka. Czy jego dźwięki, co jest dość prawdopodobne, rzeczywiście wzbudziły w księżniczce Elizie Radziwiłłównie wspomnienia romansu z Wilhelmem, tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Chwała jednak Julianowi Fontanie za to, że po śmierci Chopina nie spełnił woli przyjaciela i rękopisu poloneza F-moll nie wrzucił do pieca.